weszłyśmy do katedry, szłyśmy lewą nawą. Już ogień docierał do prezbiterium. Płonęły te fragmenty drewniane katedry. Było oczywiście gorąco i przez ten dym spostrzegłyśmy stojącego na ołtarzu w kaplicy Baryczków księdza, usiłującego zdjąć krzyż z Panem Jezusem. Dach katedry się palił, wspaniały ten wielki ołtarz pali się. Co robić? No przynajmniej ratować. Szaty kościelne do piwnicy. I krucyfiksy i tak dalej do piwnicy. Nikogo nie było przy księdzu, podbiegłyśmy do niego. Ksiądz się mocował z tym krzyżem, w końcu zdjął samą figurę, która okazało się, że była zawieszona na krzyżu. Ponieważ z tą figurą wiedziałam, że była związana legenda, że włosy tej figury kiedyś rosły, miałam możliwość przyjrzenia się tej figurze i tym włosom zupełnie z bliska przecież. Były one prawdziwe, a twarz Chrystusa zrobiła wielkie na mnie wrażenie. Ksiądz odejmował przy pomocy moich kolegów ręce tej figury od korpusu, gdyż dalej ona była niesiona piwnicami. Piwnice były zawalone ludźmi, cywilną ludnością. Także było ciemno, gdzieniegdzie paliła się jakaś tylko świeczka. Trudno było się przecisnąć przez ten tłum ludzi. Ja szłam pierwsza, niosąc przed sobą ręce. I mówiłam, że niesiemy figurę cudownego Pana Jezusa. Ludzie się rozstępowali, klękali, modlili, płakali. I oto nad tą wesołą, rozśpiewaną Warszawą rozpętuje się nagle straszliwa burza historii. Warszawa pierwsza staje w obronie wolności świata. Wybucha powstanie, to jest ogromny entuzjazm. To jest radość. Mija ten czas okupacji. Czas, w którym byliśmy zastraszeni, żyliśmy w terrorze. Pojawiają się biało-czerwone flagi. Można śpiewać polski hymn, grać Chopina i widać ten entuzjazm, radość. Ludzie wychodzą na ulicę, świętują, że wreszcie czas okupacji się kończy. Armia Krajowa szykuje się do otwartej walki. Gromadzono broń, amunicję, szkolono się, składano przysięgi, przygotowywano wszystko to, co mogło przydać się na te pierwsze dni powstania. Powstania, które miało trwać kilka dni. Więc nikt absolutnie nie był przygotowany na to, że powstanie będzie trwać 2 miesiące. Na wieść o walkach w Warszawie, o wybuchu powstania w Warszawie
Hitler i Himmler wpadli w wściekłość. Wydali rozkaz mówiący o tym, że wszyscy mieszkańcy mają zostać zamordowani. Absolutnie nie wolno brać żadnych jeńców. Natomiast Warszawa ma być zrównana z powierzchnią ziemi. To ma być taki przykład dla wszystkich europejskich miast. Co stanie się, jeżeli te miasta zbuntują się przeciwko III Rzeszy? Co więcej, ten rozkaz jest od pierwszej chwili realizowany. Pierwszy dzień powstania mieszkałem przy katedrze i decyzja zapadła powstanie, no i myśmy rozeszli się do swoich oddziałów. Pierwsze uderzenia były na poszczególne oddziały niemieckie, gdzie był kwaterunek. Stefan Kowalczyk, szef duszpasterstwa Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej, przed wybuchem powstania 1 sierpnia rano zwołał kapelanów, których miał pod ręką i zrobił z nimi taką odprawę. Powiedział, że powstanie wybuchnie, możliwe, że będzie trwało bardzo krótko, ale musimy się przygotować. W pewnym momencie okazało się, że tych kapelanów jest za mało. No i starano się księży, którzy pracowali w parafiach, czy akurat znaleźli się w Warszawie na terenie objętych powstaniem. Stefan Kowalczyk prosił ich, żeby właśnie włączali się w działalność duszpasterską w Armii Krajowej. Pierwszego sierpnia akurat przyszedł do nas znajomy ojciec dominikanin Michał Czartoryski. Zgłosił się do dowódcy zgrupowania Konrad i powiedział, że widzi, że są już zabici, ranni, że nie ma w pobliżu żadnego kapłana, kapelana i on by chętnie tej funkcji się podjął. Oczywiście spowiadał, odprawiał msze święte tam, gdzie to było możliwe. Pełnił też funkcję kapelana w 2 szpitalach, które w tamtej okolicy na prędce zorganizowano. Okazywało się nieraz, że po prostu potrzebne są ręce do pracy i też część kapelanów pomagała jako sanitariusze przy opatrywaniu rannych, czy przy zajmowaniu się nimi właśnie sanitariuszkom, pielęgniarkom, lekarzom w szpitalach. I to może też było ważne dla tych osób, które tych kapelanów gdzieś widziały, ich otaczały, no bo widzieli, że księża to też ludzie, którzy w tym momencie swoją postawą wypełniają słowa Ewangelii. Ci, którzy chcieli w swoim życiu spełniać ideały chrześcijańskie, to był dylemat. Prawda? No mamy w przykazaniach wyraźne nie zabijaj. I rolą duchownych też było wytłumaczenie. Prawda, że są takie sytuacje, że czasami musisz zabić. Wysłano mnie do Śródmieścia z meldunkiem. I nagle cisza, bo tak to co jakiś czas z której strony na tą skarpę padały strzały. Znaczy się, że będą atakować. Trzeba iść ostrożnie. I ja dostałam rewolwer. Jak zrobiła się taka cisza, to ja już nie szłam chyłkiem, tylko prawie po ziemi pełzłam. Palec na cyngiel. Trzeba było taki krzak ominąć. Ja omijam krzaka, a z tamtej strony w hełmie Niemiec. Nie spodziewałam się. Bo ja się wiele spodziewałam, ale w tym miejscu drgnęłam i zabiłam go.
twarz tego Niemca. Przecież tyle widziałam poległych, a on miał okrucieństwo w twarzy. Coś potwornego. I biegłam wrzeszcząc: bandytka, bandytka, bo tak oni nas nazywali. Wpadłam, rzuciłam meldunek, ryczałam, bo ja jedno myślałam: kogo zabiłam? Syna, ojca, brata, narzeczonego. Człowieka. Człowieka zabiłam. I przyszedł ksiądz Stanko. I on zaczął tłumaczyć, co to znaczy bandyt, a co walka o wolność. Doszłam do siebie. Na podwórku, jak było spokojnie, a jak nie, to w tych wąskich korytarzach była zawsze modlitwa wieczorna, były różańce. No to i były w każdym domu, w każdym podwórku, tak jak widziałam, to były wszędzie ołtarze porobione, wszędzie ołtarze. Były wspaniałe msze, były takie wyciszające, takie uspokajające, pełne ufności. Wiedzieliśmy, że jest bardzo źle. Te msze na podwórkach takie zbiorowe, jakiegoś takiego dodawały ducha, że to może jeszcze się dobrze skończy. O tym, jak powinna wyglądać msza święta, mówią przepisy prawa kanonicznego, mówią przepisy liturgiczne. One mówią o tym, jak to powinno być oraz jeżeli się nie da, to wtedy są różne wyjątki. Przy patrzeniu na mszę świętą podczas Powstania Warszawskiego widać, że rzeczywiście te wszystkie, czy niemal wszystkie wyjątkowe sytuacje zachodziły. Natomiast to, co było rzeczywiście bardzo potrzebne, to były opłatki czy hostie do konsekrowania i wino. Bez tego msza święta nie mogła się odbyć. Raz jeden uczestniczyłam we mszy świętej i wtedy pamiętam, że byłam zaszokowana, bo ksiądz komunię to nam rozdawał w takich malusieńkich kawałeczkach, żeby mu starczyło dla wszystkich. Mi się wtedy wydawało, że opłatek podzielony to już w ogóle to jest nie tak. No, a tymczasem ten kawałeczek malusieńki. Mamy taki jeszcze bardzo ciekawy fenomen w Powstaniu Warszawskim jak śluby. Około 100 takich ślubów mogło mieć miejsce w trakcie powstania. Jeszcze miałam jedno bardzo miłe wspomnienie. To był ślub Beaty Branickiej, z którą również byłam zaprzyjaźniona. A ślub odbył się w Pałacyku Nowy Świat 21. Był ksiądz, był ślub, były podpisy, wszystko odbyło się formalnie, a potem żeśmy zasiedli do tej uczty. A cóż to za wspaniała uczta była. Ojciec wyciągnął z piwnicy Pałacu Branickich, co się tylko dało. To pamiętam, była szynka konserwowa, było jakieś wino wspaniałe, był koniak, były sardynki. To były rarytasy, których się nie oglądało od początku powstania. To były dwa osobne zjawiska. Śluby cywilne, takie, które podlegały jakby duszpasterstwu parafialnemu i często się odbywały w wyniku z tego, że ci ludzie już planowali ten ślub przed powstaniem na termin w okresie powstania i postanowili to realizować. No ale to, co nas najbardziej interesuje, to oczywiście te spontaniczne śluby, że decyzja zapadała w trakcie powstania. Są dwa takie śluby dobrze dokumentowane i historia jest znana. Jedna to jest oczywiście Alicja i Bolesław w Biegowie.
bo oni mieli też szczęście, że pobierali się w kaplicy na ulicy Moniuszki. Akurat odpoczywała tam ekipa filmowa Biura Informacji i Propagandy Armii Krajowej. Historia tego ślubu jest taka, można powiedzieć, dosyć pogodna, może trochę przypadkowa, bo oni się przed powstaniem już znali, tam byli ze sobą, ale nie planowali tak szybkiej wspólnej przyszłości. Natomiast wtedy, kiedy Bolesław został ranny w czasie powstania, jego dowódca mu zaproponował, że może by się z Alą pobrał, bo jakby trzeba organizować też jakieś weselsze momenty w tych powstańczych okolicznościach. No to by tak wszystkich ucieszyło. I Bolesław wtedy stwierdził, że to jest dobry pomysł. Do Alicji trafiła wiadomość, że kochana, nasz ślub może być jutro o 11:00, przyjdź jeśli chcesz. To nawet nie od swojego narzeczonego się dowiedziała. Za oknami huczą armaty i świszczą kule, ale Warszawa chce pełną piersią zakosztować wolności. Warszawa teraz właśnie jest naprawdę sobą. Powiedziałam do mojego męża, wiesz co, to my się zepnijmy agrafką, żeby broń Boże nasze małżeństwo się nie rozpadło. A mój mąż był ugodowo nastawiony do małżeństwa. Powiedział, dobrze, chcesz, możemy się spiąć agrafką. Spięliśmy się agrafką i było tak. Stój, stawaliśmy, padnij, padaliśmy, hasło, mówiliśmy, odzew, mówiliśmy, powstań, możecie iść. No i tak było może ze 3, może 4 razy. Jak już padliśmy 4. raz, to mój mąż powiedział, nie rozepniesz tej agrafki, to przecież mnie się rozerwie kombinezon. Pierwsze nasze małżeńskie nieporozumienie. No więc ja rozpięłam agrafkę i powiedziałam, dobrze, dobrze. Nie chcę, żeby nasze małżeństwo trwało wiecznie. No ale rozpięłam tę agrafkę, ponieważ to padni było rzeczywiście bardzo trudne z powodu tej agrafki, która nas spinała. Wróciliśmy już bez agrafki, ale małżeństwo się nie rozpadło. Te nastroje oczywiście się zmieniały. Wiadomo, że jeżeli żyjesz w piwnicy, musisz znosić ciągłe naloty, no to jasne, że żyjesz w tym napięciu nerwowym i w końcu możesz nie wytrzymać. Możesz mieć tego serdecznie dość. I to widać też w nastrojach ludności cywilnej, kiedy przechodzi entuzjazm, potem jakaś chęć trwania, a w pewnym momencie pewne przesilenia i mówienia, że trzeba to skończyć. Modlili się ludzie po prostu. Modlili, żeby to się zakończyło, bo jeżeli nie było broni, to każdy wiedział, że jak nie ma broni, to być może i Niemcy zwyciężą. Że po prostu my też zginiemy. Do co zostało nam więcej? Tylko modlitwa. Powstańcza Warszawa to właściwie można ją porównać do takiego miasta barykad i miasta grobów. Jeśli chodzi o pogrzeby, to bardzo proste. Rabatki na Starym Mieście, te placyki, te trawniki. No gdzie chować? No proszę bardzo, kup się tutaj. Wtedy, kiedy się dawało to zrobić, no to odbywały się pogrzeby powstańcze, takie można powiedzieć normalne z księdzem. Ludzi w Warszawie podczas powstania było 900 000 przynajmniej, a zginęło niemal 200 000. No i to jest za dużo, żeby każdemu można było w ciągu tych 63 dni odprawić osobny pogrzeb. Strasznie.
był czas, kiedy już nie było desek, nikt tych desek nie zbijał. Wijaliśmy w prześcieradło, kładliśmy butelkę, w której było imię i nazwisko osoby, data urodzenia i bliższe dane, jeżeli widzieliśmy. Korkowaliśmy to i w tym prześcieradle i przy osobie była ta pudelka i zakopywane były w zwłoki. Obecność kapelanów tak blisko ludzi była sama w sobie jakąś podporą i dla powstańców, i dla ludności cywilnej, bo to był jakiś taki czy powiew normalności, czy powiew po prostu nadziei. Także nawet jeżeli to nasze życie doczesne się kończy albo widzimy dookoła tyle cierpienia, no to, że to nie jest wszystko, co jest na świecie i że jeszcze czeka nas życie wieczne i może w takim razie jeszcze z tymi, którzy zginęli, będziemy mogli się jeszcze kiedyś spotkać. Alarm! Alarm! Znów Niemcy wzmogli ogień. To już ślep poprzedni. Na początku września sytuacja na Powiślu była już dramatyczna, bo Niemcy nacierali zarówno od strony uniwersytetu, jak i od strony Wisły. Była coraz większa świadomość, że trzeba będzie się ewakuować albo poddać. Oddziały powstańcze wycofały się stamtąd w nocy. Zostali tylko cywile i ranni w tych działających tam szpitalach. W szpitalach dzieją się sceny dantejskie. Operacje bez narkotyków, wśród wycia chorych. Już wiedzieliśmy, że Powiśle upada. Wyszli ci ranni, którzy mogli się podnieść z łóżek, kierując się w stronę krakowskiego przedmieścia. Profesor Kasznica sugerował ojcu Michałowi, czy prosił go, żeby w cywilnym przebraniu wycofał się razem z tą całą kolumną. On jednak stanowczo odmówił i jego powołaniem jest zostać z tymi rannymi, którzy chodzić już nie mogą, są przykuci do łóżek. Świadkowie opowiadają, że wówczas ojciec Michał wziął różaniec, który zaczął odmawiać. I on z nami był w tym szpitalu przy chorych do końca. Przez tę noc, a rano już weszli do nas Niemcy. Weszli z ogromnym krzykiem, przekleństwami. Wyzywali nas od bandytów. Niemcy zastrzelili tych ciężko rannych, którzy leżeli w łóżkach, natomiast ojcu Michałowi kazali wyjść na zewnątrz. Jeden z Niemców sprawdzał jego dokumenty, i widząc, że to jest Dominikanin, zaczął wykrzykiwać, że on jest największym z bandytów i rozkazał mu zdjąć szkaplerz i habit. Ojciec Michał tego nie uczynił, więc w odpowiedzi Niemiec go zastrzelił. Bez wątpienia była to śmierć wybrana dobrowolnie i to był jeden z takich koronnych argumentów za tym, żeby rozpocząć jego proces beatyfikacyjny. Powstanie warszawskie miało trwać 2-3 dni. Wraz z przedłużającymi się walkami obserwujemy wzrost znaczenia wiary wśród warszawiaków. To było bardzo ważne zarówno dla ludności cywilnej, jak i dla powstańców. Do tego jedynego sprzymierzeńca idą teraz wszyscy. To, że ja dziś żyję i żeśmy to w ogóle przeżyli, to powstanie, to jest cud. Duchowni nieśli tą pociechę. Tłumaczyli, że śmierć ma jakiś sens i że warto się do niej przygotować, bo ona może spotkać każdego w każdej chwili. I starali się też pomóc ludziom przetrwać. Widzimy w relacjach, wspomnieniach powstańców, cywilów, że dla nich to było bardzo ważne, że ten ksiądz jest obok, ta zakonnica, która pomaga, włącza się w tę działalność. Te zakony, gdzie powstańcy, ludność cywilna znajdzie opiekę, schronienie. Społeczność podwórkowa stawała się taką wspólnotą duchową, modlitewną. To życie religijne przeplatało się z tym życiem codziennym i budowało jeszcze bardziej tą wspólnotę lokalną.
Było takie uczucie zbratania wielkiego. Gdyby nie ta straszna, prawda, klęska, to jednak było to, że czuliśmy się wolni, że czuliśmy, że jest Polska, że możemy mówić, śpiewać. Czy było słuszne, żeby Polacy, wywołując powstanie, wzięli w swoje ręce władzę? Decyzja była bezwzględnie trudna. Emocja tak była wielka, argument materialny nie działał. Na tym właśnie polega pewna i zagadka, ale i wielkość nasza. Siła duchowa.